Cześć wszystkim, tu Borek. Dzisiaj sprawdzimy sobie z bliska replikę SA J73 Core od Spetsnaz. Ostatnio popularne są te aplikacje, gdzie sztuczna inteligencja generuje nam obrazy na podstawie zadanego jej tematu. Wydaje mi się, że tę replikę opracowało AI po tym, jak zaproponowano mu, żeby stworzył wygodną replikę AK. Ergonomię osiągnięto tutaj głównie poprzez redukcję wagi. Replika w większości wykonana jest z tworzyw sztucznych. Sprawdźmy zatem, czy nie odbije się to negatywnie na jej trwałości oraz osiągach. Replika przychodzi do nas w pudełku z rączką, które już z daleka krzyczy, że nie jest to kolejna replika M-ki. Zawartość zabezpieczona jest w środku kartonową wytłoczką. Z jednej strony karton ociera się o replikę i zostawia nalot na niej, jednak gdy już wyrzucimy pudełko, mamy mniej tworzyw sztucznych, których trzeba będzie się pozbyć. W środku mamy nieco materiałów marketingowych. Znajdziemy też ulotkę z kodem QR, który przeniesie nas na stronę internetową z instrukcją repliki. To miły akcent, który ogranicza użycie papieru. Dalej znajdziemy polimerowy magazynek Hi-Cap S-Mag do AK, sprężynę M90 oraz samą replikę. Nie ma tutaj akumulatora ani ładowarki. Proponowane produkty, które będą działały z tą konstrukcją, umieszczę w opisie filmu. J73, gdy ją w pełni rozłożymy, mierzy około 83 cm. Gdy złożymy kolbę, to replika skraca się do około 59 cm. Replika jest dość lekka, waży około 2,5 kg. Na redukcję wagi wpłynęło zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie korpusu. Jednak to nie wszystkie materiały, które zostały użyte do produkcji. Jak na replikę z plastiku jest tu sporo stali, z której wykonano pokrywę zamka, osłonę spustu, ucho zawieszenia, na kolbie selektor, jego śrubę, zaczep magazynka oraz niektóre piny i atrapę wyciora. Z metalu wykonana jest też obsada lufy oraz lufa zewnętrzna, suwadło, urządzenie wylotowe i przyrządy celownicze. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na inne repliki J-Core, to znajdziemy też takie, które mają stalową ramową kolbę. Ogólnie replika jest dobrze zbudowana. Luzu praktycznie nie uświadczymy na składanej kolbie ani na okładzinach. To, co pewnie jednak interesuje większość z nas, to osiowość. Moim zdaniem jest ona poprawna. Na nagraniu widzimy wnętrze lufy po kilku strzelankach i po rozebraniu repliki do recenzji. Chciałem pokazać replikę już po kilku przejściach, a nie taką prostą z pudełka. Przy umyślnym naciskaniu i próbach wykrzywienia repliki widać i czuć lekką pracę korpusu. Na tym nagraniu jednak dość silnie starałem się ruszać repliką i to raczej nie są dla niej idealne warunki pracy. W trakcie używania na strzelankach nie czuć żadnych problemów i raczej nie skrzywimy repliki, tak bywają corner shoty. Replika ma standardową dla konstrukcji AK komorę hop-up. Wystarczy, że odciągniemy atrapę suwadła i możemy ją regulować poprzez przesunięcie dźwigienki. Bardzo miłym dodatkiem jest system szybkiej wymiany sprężyny. Wystarczy zdjąć pokrywę oraz złożyć kolbę. Widzimy tutaj prowadnicę, którą wykręcamy z użyciem klucza imbusowego. Zanim jednak wpakujecie tam M150, to radzę się zastanowić. Ja testowałem replikę tak, jak przychodzi prosto ze sklepu i strzelała całkiem dobrze, ale o tym niedługo. Jak przystało na AK, mamy dość wysoką linię celowania, którą docenić mogą użytkownicy maski Stalker. Mamy klasyczne przyrządy celownicze dla tej rodziny replik. Z lewej strony szyna montażowa, która stanowi też zaczep kolby. Zatem jeżeli chcemy zamontować coś na montażach RIS dla tego rozwiązania, to musimy pożegnać się z możliwością blokowania kolby po złożeniu. Sama szyna na replice przykręcona jest do metalowych tulei wtopionych w korpus. Nie sprawiała wrażenia, jakby miała zaraz odpaść, a wręcz przeciwnie. Trzymała się repliki co najmniej tak mocno jak urzędnik stołka. Lufa zakończona jest specyficznym urządzeniem wylotowym. Po jego odkręceniu znajdziemy adapter z 14×24 mm zabezpieczony drobną śrubą imbusową. Lufa, komora oraz gumka to taki standard obecnych czasów, co zważywszy na cenę repliki nie jest niczym złym. Komora jest metalowa, zastosowano w niej zwykły cylindryczny dystanser i gumkę o średniej twardości. Mamy tutaj lufę precyzyjną o średnicy 6,03 mm. Gearbox sygnowany jest znanym w wersetowym świecie oznaczeniem Orion. Jak przystało na konstrukcję V3, tak i tutaj silnik znajdziemy w specjalnym koszyczku. Jest to całkowicie standardowy motor bez żadnych oznaczeń. Replika ma zwykłą kostkę stykową i pozbawiona jest jakiejkolwiek elektroniki. Jeżeli chodzi o wnętrze gearboxa, to... no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Z jednej strony mamy standardowe części, takie jak stalowe koła zębate, tak zwane spieki, na kole tłokowym zamontowano plastikowy opóźniacz, plastikowa jest głowica cylindra oraz dysza, która nie ma uszczelnienia i mierzy niecałe 20 mm.
Z drugiej strony mamy całkiem fajny tłok z pełną metalową szczęką oraz cylinder typu 0. Jak widać na nagraniu, to akurat w moim egzemplarzu nie żałowano smaru. Było go na tyle dużo, że mam wrażenie, że dostawał się na gumkę hop-up i mógł wpływać na celność repliki, ale o tym za chwilę. W replice mamy 8 mm łożyska ślizgowe. Podkładkowa nie pozostawia trochę do życzenia, koła zębate mają sporo luzu. Nie powala także szczelność, układ pneumatyczny nie przechodzi testu strzykawki. Czy jednak to źle? Niekoniecznie. Jak się okazuje, replika prosto z pudełka charakteryzuje się osiągami deklarowanymi przez producenta. Na mocniejszej sprężynie, która jest fabrycznie zamontowana w replice, mamy około 1,3 Joule, na kulkach 0,28 g. W przeliczeniu na 0,2 daje nam to około 380 fps, o których mówi producent. Co ważne, to odchylenia między poszczególnymi strzałami są relatywnie nieduże. Ogólnie, poza oczywistą różnicą wersji Gearboxa, to jest tutaj podobnie jak w innych replikach serii Core. Mimo kilku niedoskonałości nie widzę żadnych oczywistych wpadek. Jeżeli chodzi o celność, to do około 40 metrów nie jest źle. Powiedziałbym, że jest całkiem dobrze jak na replikę prosto z pudełka. – 50 metrów to maksymalny dystans, na jaki możemy liczyć na w miarę celne trafienie. Na 60 metrów kulki dolatują, ale trudno mówić tutaj o celnych strzałach. No i wiadomo, w dobie DMR-ek, zasięgu na 90 Hz i replik tak mocnych, że urywałem rękę przy trafieniu, wydaje się to niewiele. Jednak gdy już pojawimy się na normalnej niedzielnej strzelance, to okazuje się, że taka specna J73 strzela całkiem dobrze. 30, 40, nawet 50 metrów to typowe dystanse, na jakich wymieniamy się kompozytem. Na nagraniach widzicie, jak replika sprawdziła się w trakcie gier, kiedy ją testowałem. Co ważne, zauważyłem, że po kilku wystrzelonych magazynkach tor lotu jakby się poprawił. Może to być zasługa tego, że replika pozbyła się już nadmiaru smaru, który brudził gumkę hop-up. Chętnie poznam Waszą opinię na ten temat. Jeżeli ktoś ma bardziej naukowe wytłumaczenie, podzielcie się w komentarzach. Mimo wszystko strzela się z niej całkiem dobrze, na co niekwestionowany wpływ ma niska waga, która ułatwia manewrowanie. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak sprawuje się nowa replika AK z serii Core od Specna Arms. Mimo że układ pneumatyczny pozostawia trochę do życzenia w temacie szczelności, to moim zdaniem oferuje ona całkiem dobre osiągi jak na konstrukcję prosto z pudełka. Jeżeli szukacie repliki, która nie jest kolejną M-ką, a mimo to jest w miarę wygodna oraz lekka, to na pewno może być interesująca opcja dla Was. U mnie na pewno zobaczycie ją na dalszych materiałach na Instagramie oraz na YouTubie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawcie follow oraz subskrypcję. To byłoby na tyle. Póki co, dzięki za uwagę i do następnego. Kolego, to mój tekst. Dobrze, przepraszam. Serio, polecam youtubera Maniek 34. Yo.